I nadszedł znowu ten czas w roku. Zaczynamy żniwa. Cała rodzina się zjechała do domu rodzinnego i każdy coś robi. Jedni w polu, inni w kuchni, a ja biegam z kamerą i jeżdżę kombajnem też, żeby wam to wszystko pokazać. Będzie kurz, będzie słońce, będzie trochę śmiechu i pewnie trochę też zmęczenia. Zapraszam was na dzień ze żniw, od rana do wieczora. No i co, pogoda w końcu? Robimy żniwa na Lubelszczyźnie. Robimy żniwa. Tata tutaj dzisiaj co będziemy? Pszenicę? Pszenicę. Będziemy zaczynać dzisiaj kombajnować pszeniczkę. Widzisz, jaka, Małgosiu, jest ładna? O, żółciutka. Gluten. Mimo, że były deszcze, ale jest ładna pszenica. No. Bo to jest ładna, piękna jest ta. Jest superowa. Pogoda w tym roku tak wszystkich przetrzymała, nie? Już No. w ogóle to długo. Już dawno by było chyba po Długo, żniwach. takiego roku ja już nie pamiętam, jak ten był, ale summa summarum każdy zrobi. Nikt nie zostawi zboża, żeby nie wykombajnował, czy prędzej, czy później, ale parametry się zgubiły, powiem szczerze, ale nie jest porośnięta, jest ładna pszeniczka. Ona w ząbkach trzeszczy, to jest pierwszorzędne. W mieście będą jedli bułeczki, że hej, summa summarum, nie ma co narzekać. No to co? Idziemy? Takie czasy, takie jasne, zaczynamy żniwa 2025. Na Lubelszczyźnie. Jasne, że Złote tak. łany. A na wieczór robimy grilla i zaczynamy co? Świętowanie. Końcówka żniw. Były deszcze, były burze, były grady, zboże troszkę się położyło niestety. To jest realia rolnictwa, wszystko jest pod chmurką. Wszystko jest zależne od bozi. Co rolnik posieje, to i zbierze. Albo i nie zbierze, jak przejdzie grad. No, cała micha, giga micha opłonek, ale mówię, 100 lat nie jadłam ich, zaraz sobie spróbuję. Gorące jeszcze 10 rano, mama już tyle. O, nasmażyła, bo dzisiaj cała familia na żniwa się zjeżdża. No to trzeba nakarmić. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Minęła 9. Przyjechał mój kuzyn, no i teraz będzie przypinać header. O, nawet 10 sekund to nie trwało. Ho. No dobra, no to jedziemy. No, tatuś zostaje i lecimy. Zobaczymy, jak będzie nas słychać tutaj, no bo jedziemy, no kombajnujemy, no i po prostu tak, czyste, białe koszulki, a jak kiedyś pamiętam, mój tata miał kombajn, to jeszcze miał taki czerwony bizon, on też jeździł nieraz po ludziach, kombajnował, to wracał po nocy cały czarny od tego kurzu, a teraz taki luksus, ja mówię, tutaj jest naprawdę luksusowo. Paweł, co to jest za kombajn? To jest klas Lexion. Nawet i jest kamera i tutaj wszystko jest napisane chyba nawet ile pali, ile co, nie? Jest i spalanie, pomiar plonu, pomiar wilgotności, straty. Wszystko, co potrzebne, to widzę. Ale mnie najbardziej ciekawi, ile pali. W tym momencie mi pokazuje jakieś 22 litry na godzinę. Czyli w ciągu dnia ile najwięcej zużywasz? Myślę, że tak do 400 litrów. O kurczę, to jest dużo. Ale ja mówię tak, robota fajna, tutaj Paweł mówi, że stresująca. Tak, trochę stresująca. Duża maszyna, nie? No, ale tak właśnie, wiesz co, jak jedziemy, to ja sobie tak myślę, że ja lubię takie, nie? I zastanawiam się, czy ja jako kobieta, która nie ma pojęcia zbytnio, wiesz, dałaby radę kierować. Myślę, że tak, tu nie ma jakiejś
nic skomplikowanego w zasadzie, nie? Tyle, że taka jest różnica, że tył skręca, a nie przód, nie? Aha, to inaczej. No i jedziemy. W ogóle jak teraz wszyscy ruszyli, zalatany jesteś, nie? Pewnie. Tak. Teraz wojna, kto pierwszy. No tak, tyle pogody nie było, teraz w końcu wyszło, no to trzeba robić. Nie ma to tamto, nie ma, że świątek, piątek czy niedziela. Tylko jak jest robota, to się robi. Mnie jeszcze jedno pytanie na szwuje, muszę je zadać. Klas lepszy niż John Deere? To jest sprzeczny temat. Ja generalnie twierdzę, że lepszy. Lepszy. Tak, moim zdaniem lepszy, ale tu są zdania mocno podzielone. Okej. To właśnie mnie tak zastanawiało, bo dużo widać John Deere'ów ogólnie, nie? A tych klasów to mniej pewnie, czy... Znaczy, jeździ John Deere'ów dużo, ale tych starszych, a nowych tutaj nie widać u nas za bardzo, nie? Ja tak kamerkę trzymam, żeby nie przeszkadzać, więc sorry, że na mnie w większości. Klimatyzacja chodzi, 15 stopni w środku. Odnośnie tego monitora, no to tutaj też pokazuje wszystko, ile z hektara tutaj jest pszenicy, ile spala, czy zbiornik pełen, czy pusty, ile już nasypało, także super sprawa. No i super sprawa, kamera tutaj i co ona pokazuje, ta kamera? Ta u góry pierwsza to jest na rurę wysypową, po lewej na dole jest na tył kombajnu, a na dole w prawym to jest na zaczep kombajnu. Jedzie tatuś po pierwszą przyczepę. No i leci. Jasiu pomaga. Pierwsza przyczepa. No zobaczymy, ile będzie z tego. Tutaj jeden zbiornik poszedł. Jeszcze idzie. Fajna sprawa, tak sobie pojeździć. Jezu. No i zajeżdżamy na Włości z pierwszą przyczepą. Zajeżdżamy na rancho. Na rancho babcia siedzi, a ja co najmniej robiłam, cała brudna. Jak to jest możliwe, ja się pytam. Jak? Tak, żona, bo słoma przegnita jest teraz po deszczach i się kurzy. Całe te nogi czarne, tu czarne. No i dobrze, jest woda, Będzie się z czego myć. jest kąpiel. Dobra, łup. Wyskakuje, tak? Tak, Otworzyć ci bramę? i tak muszę być. Okidoki. Już drugi gospodarz idzie, otwiera. Jasiek, szybko, hej! No to cześć Jasieńku, dzisiaj przyjechał szwagier nawet na żniwa pomóc mój. Będziemy teraz rozładowywać sipą. Tak, będziemy zwalać. Będziemy zwalać, machać łopatą. Tylko trzeba pierwsze cofnąć do garażu, a to nie takie proste. Jedziesz. Dobra, dawaj. Dawaj. Dobra, czekaj. I to jest mój tata. Mimo że śpieszy się, żeby wyjechać w pole z przyczepą, to jak widzi wnuczkę, która biegnie do niego, znajdzie czas, żeby ją przytulić, wziąć ją na traktor i razem pojechać w pole. I takie chwile, które czasami udaje mi się uchwycić, pokazują, że najważniejsze rzeczy dzieją się pomiędzy pracą. Wszyscy mają przytulas. Dzień dobry, kochanie. O proszę, kogo my tu mamy. Cześć, przytulasku. Jest nasza Alka. Cześć, Emilcia. Emilcia do nas też dojechała. Są dzieciaki też się bawią. Emilka chyba będzie jechała zaraz się przejechać.
Dzieci mają największą frajdę, bo jeżdżą na zmianę traktorem po zboże z dziadziem. Dziadzio wozi raz jedno, raz drugie, a 4 dzieci. 4 ma do przewiezienia. Ale czekaj, jak ja mam tu wejść? Jasiek? Daj mi jedno. Zgrabna sarenka. Na sprężynę. Na sprężynę. A to nie się nie zawali? Nie. Na pewno. Dobra, wejść, wyjdę, ale jak zejdę, to już gorzej. No i po żniwach na Lubelszczyźnie. Deszcz zaczął padać, przegonił z pola. Nie? Tyle było. Słońce. No. Na hektary, nie? Spory. Po robocie. No po robocie. Wyjść wyszłam, ale teraz ja nie zejdę. Drabinę trzeba przystawiać. Nie. O mamma mia. Czekaj. No, nie wiem jak. Żebyś nogę. Ja mam mokrą nogę, to jest problem. Teraz jak się wyrżnę. Jak ja uwielbiam taki harmider, jak się dzieje. Dzieci się kłócą, latają, dom pełen. Mama smaży kotlety teraz, schabowe, ziemniaki się gotują, pomidory pokroję i będzie obiad. Mizeria jest, pomidory swoje z ogródka są. Chodź do mnie. Chodź do mnie. Słońce wyszło, obsuszyło i już pojechali. Zaczynamy znowu. Znaczy ja zaczynam, ja będę zwalać później z przyczepy. A tu już jeździ. Tyle co u nas popadało, to może było z 20 minut takiego deszczyku. Teraz wieje, pogoda się pokazała. No to zrobi. Ziemia z dziada pradziada. Kombajn zbiera plon na tych samych polach, które od pokoleń należą do naszej rodziny. Kiedyś dziadzio i pradziadzio mój jeździł tutaj konno, a teraz takie sprzęty. Zdjęłam kapelusz, no bo czasami czytam, że za dużo w tym kapeluszu, ale jakoś tak się teraz nauczyłam. Nawet sobie nowy kupiłam. Kolor taki błękitny, jak zobaczyłam, mówię, nie mam takiego koloru, no to sobie kupiłam, ale tak jakoś średnio mi leży, ale jest. No i co chciałam Wam powiedzieć, to to, że już prawie, że po żniwach jeszcze tutaj jeden kawałek się został się tam kawałek. Tata teraz główkuje, czy będziemy zrzucać, czy nie. No i zobaczymy. Chciałam tutaj w ogóle z Wami się jedną rzeczą podzielić. Jeżeli macie jakieś swoje takie wyjątkowe wspomnienie, no to też mi napiszcie, no bo ja uwielbiam takie różne historyjki czytać. Zwłaszcza jakieś takie sentymentalne, które mnie wzruszą, bo czasami Wasze komentarze serio do łez mnie niektóre wzruszają. Jak czytam, to już mam oczy szklanki czasami. No to chciałam Wam powiedzieć że jak byłam dzieckiem, to u nas oczywiście tutaj zawsze było pole, bo najpierw uprawiał je dziadzio z tatą, później tata sam. No i teraz nadal tata uprawia. Zobaczymy, kto będzie później. Jaki następca tutaj, ale do czego zmierzam, to to, że kiedyś tatuś miał kombajn, który się nazywał Bizon, taki czerwony, na pewno go kojarzycie, tylko że bez kabiny. I on sobie zawsze tutaj sam kombajnował i później też jeździł robić u innych ludzi żniwa. No i takie mam wspomnienie z tego, to takie, że ja i moja siostra, jak jeszcze byłyśmy wtedy tylko we dwie, jeszcze mojej trzeciej siostry nie było na świecie, to zawsze czekałyśmy wieczorem, a czasami późno w nocy, jak on wracał, żeby zobaczyć, jak zajeżdża do garażu, bo dla nas, jako dla dzieci, to było takie ekscytujące wtedy. Do tej pory by było, no ale, bo pamiętam, jak mama otwierała mu ten garaż, pomagała mu tam cofać i wtedy wychodził tata, taki cały czarny, cały ubrudzony, że normalnie cała twarz, ja nigdy tego nie zapomnę, jak on wyglądał po tym kombajnie. No i teraz, do czego zmierzam też, no to zobaczcie, jaka jest różnica w ogóle, jak to na przestrzeni lat wszystko się zmienia. Wiadomo, że nie każdy ma
bo nie każdy ma taki kombajn, którym ja dzisiaj tutaj jeździłam, no bo wiadomo, ale ogólnie jaki to jest komfort pracy teraz, jaki to jest komfort jazdy. Nawet te traktory, taki Zetor, że teraz i klimatyzacja, no i radio i można sobie grzanie włączyć, gdzie kiedyś by ktoś coś takiego pomyślał, że coś takiego może być. No i w tym kombajnie 15 stopni Celsjusza, klima ustawiona, jest tak dobre wyciszenie, że jak słyszeliście, normalnie sobie rozmawiałam bez problemu, było wszystko, ale to wszystko słychać. No i tutaj zaraz może zobaczycie w tle, będzie jechał, bo tutaj teraz ten kawałek, no i coś tata chyba się namyśla, albo będziemy zrzucać to zboże, albo nie. No i w ogóle uwielbiam, to też jeszcze tak Wam powiem, że w czasie żniw, bo ja tutaj już bardzo długo nie byłam, 15 lat, jak dobrze liczę, nie byłam tutaj w ogóle w Polsce w czasie żniw, nie widziałam tego. Także cieszę się bardzo, że dzisiaj mogłam to w ogóle tak doświadczyć, zobaczyć znowu i tutaj Wam pokazać i dla siebie też nagrać. Tak samo nawet sobie myślę, że to będzie kiedyś taka piękna pamiątka. No i właśnie, że nie byłam i najbardziej lubię to tutaj już, przepraszam, ale u mnie też czasami tak jest, że się rozemocjonuję. Ten dzień jest dniem pracy, ale jest też dniem takim dla rodziny, no bo przyjeżdża moja siostra z dziećmi, przyjeżdża jej mąż, gdyby był Jurek, no to Jurek by tutaj był, no i wszyscy byśmy sobie tutaj razem mieli czas no i zjeść i zrobić wszystko, także to jest fajne, że wszyscy razem. I tak się zaczęło. Na Lubelszczyźnie czas żniw. Zboże wysypuje się do przyczep ciągników. A rolnicy pracują aż do późnych godzin nocnych. To dzięki tej ciężkiej pracy mamy chleb na naszych stołach. Słońce powoli zachodzi, a pola nabierają ciepłych barw. Serio, koniecznie dzisiaj mi dajcie znać, jak taki film będzie Wam się podobał, no bo planuję jeszcze jeden zrobić, jeżeli Wam się spodoba, no to będzie z kolejnego takiego też dnia, mogę Wam pokazać proces, bo będziemy tutaj robić z tej słomy, która została, belki. No i też mogę Was przewieźć i pokazać, w jaki sposób działa ta maszyna. No chyba, że nikogo to nie interesuje, no to nie będę wtedy robiła tego dla samej siebie, ale myślę, że taka fajna, taka ciekawostka zobaczyć w ogóle tak od podszewki coś innego. Ja wędruję do domu, nie cierpię chodzić po słomie. Koszmar dzieciństwa, jak się słomy zwoziło. Tyle na dziś. Po robocie skończone. Ale tak naprawdę to jeszcze nie koniec. To jest dopiero przygotowanie do kolejnego etapu żniw. Bam. No i po żniwach. Żniwa i po żniwach. Tak, no i teraz tata mnie tu w pole ciągnie, bo mówi, że ma jalapeno. Nie jalapeno, co ja mówię? Habanero. I robił dla młodszej mojej siostry słoiczki. Takie on robi, pyszne chili, nadziewa serem fetą. No, fetą nadziewa. Dobra. Pokażę, jakie piękne. O, tu jest. Tam jest, o. Tam, dobra. No widzisz, ja już zrywałem. Aha, no ale jeszcze coś. Aha, i to jest takie ostre. Ona dalej będzie. I ona ma być zielona? Tak, I to jest takie ostre niby? tak. No to ja zaraz to muszę przepróbować. Ale jeszcze pokażę tylko, ile tu jest w ogóle, ile macie papryk. Samych papryk jest super dużo. A pomidorów to już nie wspomnę. Proszę. O kurde, dobra, dzięki. I je nadziewałeś fetą te, tak? Tak, serem feta. No zaraz spróbuję. Ser feta
łamie ostrość. To już z Patrycją trzeba rozmawiać, bo Zaszłam jeszcze do pszczół zobaczyć, tutaj Wam pokażę. Jestem przy oczku, tutaj już sobie wchodzą, już do spania się szykują, no bo już późna godzina, dochodzi 8 wieczorem i w kolejnym odcinku, nie wiem czy w kolejnym, czy w następnym jeszcze, będziemy z tatą brać miód, także od razu Was zapraszam na kolejny, no bo zobaczycie mnie w moim nowym stroju. Zamówiłam sobie strój pszczelarski, taki super kombinezon i miałam 2 kolory do wyboru, beżowy, no i różowy i zrobiłam ankietę na Instagramie i się dowiecie, który kolor zwyciężył. Jeszcze nawet sobie zrobię chyba screena, żeby Wam pokazać, ile osób głosowało za tym kolorem. No i jutro ma mi przyjść paczka, więc sobie założę, no i pewnie się trochę ze mnie tutaj też pośmiejecie. No ale tutaj o, pszczółki są. Zobaczymy, może miodu tego aż tak wcale dużo nie będzie, ale na pewno go weźmiemy, żebym i ja sobie mogła do Stanów też świeży zabrać. No i mam w planie to, żeby zrobić miód malinowy, także będziemy próbować, co z tego zrobić. A jeszcze zerknę tutaj od razu, jaki jestem, do taty na winogron, ale już się będzie zaczynać, ale mnie już wszystko ominie. Już mnie wszystko ominie. Tymczasem serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że taki odcinek trochę inny przypadł Wam też do gustu. Jest moja Emilcia. No i w następnym odcinku widzimy się już niedługo. To. Papryczka. Chcesz spróbować? Nie chcesz? Chili. I trzymajcie się. Dobrego dnia, dobrego Śmiejcie tygodnia. się, papryka. Jak papryka śmierdzi? Tak. No bo to jest papryka. A jak ja mam paznokcie, nawet nie pokazuję. Także buźka.